Witajcie kochani, witam Was na moim najwspanialszym, najwłaściwszym i najbardziej świetlistym ołtarzu, na którym kiedykolwiek miałam szansę się wydarzyć. To nie jest tak, że jeżeli my wyjdziemy w splot słoneczny ze wszystkimi treściami, to od razu jak wyjdziemy ze splotu słonecznego, to na pewno pójdziemy na czakrę serca. Nie jest tak, niestety. To idzie do weryfikacji i kolejny cykl, i kolejny cykl, i kolejny cykl. A uwierzcie mi, zdecydowana większość ludzi na świecie ma czakry. My tutaj pracujemy też świadomie z tą czakrą, to nasze życie nabiera kolorytu. Nie tylko kolorytu, ale nabiera magnetyzmu. My stajemy się magnesem na to, czego pragniemy. Opiszę w kilku zdaniach dosłownie każde z centrów energetycznych i zrobimy sobie piękną medytację czakry podstawy. To praca nad tym, ażeby wszystko to, co mamy w sercu, mogło przepłynąć do naszej czakry postrzegania, do naszej czakry jasnowidzenia, a więc do trzeciego oka, zwanego również pierwszym okiem. Przejdźmy sobie teraz charakterystykę każdej z czakr. Ponieważ ta czakra sakralna, odpowiada za magnetyzm, za przyciąganie do naszego życia tego, czego pragniemy. Także to jest żywioł wody, prawda? Woda to emocje, to jest ta właśnie czakra. Maski. Zakładamy je w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Jeszcze inne maski zakładamy idąc do pracy, do kościoła, czy też kręcąc nowy film na swój kanał ezoteryczny. Maski mogą być dwojakiego rodzaju, mogą być zakładane względem samego siebie, a także względem innych ludzi. W tym materiale skupiłem się jedynie na tych drugich. Również szkodliwość masek w aspekcie duchowym może być całkiem różna. I tak zupełnie inną szkodliwość będzie miała maska zakładana przez osobę, na przykład mającą pewne kompleksy, ale chcącą wbić się w nowe towarzystwo, które lubi, więc taka osoba będzie nie do końca sobą. Natomiast zupełnie inną szkodliwość będzie miała maska zakładana przez osobę złą, która chce szkodzić innym, wykorzystywać ich, osiągać swoje cele kosztem innych ludzi lub też wręcz, co gorsza, pastwić się nad nimi, niszczyć, czerpiąc z tego satysfakcję. Maski zakładane przez takie osoby potrafią być na tyle doskonałe, że inni, oglądając kogoś takiego, na przykład na kanale YouTube czy w telewizji wypowiadającego się na dany temat, w najgorszym wypadku będą myśleć, że mają do czynienia z osobą być może nie do końca zdającą sobie sprawę z tego, co mówi, w pewnym sensie naiwną, jednak mającą raczej dobre chęci, miłą i przyjaźnie do nas nastawioną. Nie będą mieli pojęcia, że mają do czynienia ze złem. Nawet nie przyjdzie im to przez myśl. Osoba, która będzie starała się przestrzec przed takimi ludźmi, będzie często uznawana za mąciciela i osobę, która wtyka nos nie tam, gdzie powinna. Bo jak to przecież mówią ezoteryczni idole, poznawanie prawdy, ocenianie sytuacji, czy też wnikanie w energetykę innych ludzi w celu poznania ich intencji, jest postawą nieduchową. Jedyne to, czym powinniśmy się zajmować, to czubek własnego nosa. Tymczasem odczyty na skalach astralnych są doskonałym narzędziem pozwalającym nam lepiej odnaleźć się w życiu. Nikt nie chciałby przecież zakładać firmy z kimś, kto chce nas oszukać, bądź też utrzymywać ścisłych kontaktów koleżeńskich z osobą, która w
wcale nie darzy nas żadną sympatią, a jedynie widzi w tej znajomości jakiś swój ukryty interes. Czym innym jest natomiast skalowanie, odczytywanie na skalach astralnych w celu poznania prawdy i dla wspólnego dobra, odczytywanie o czystych intencjach, a czym innym jest natomiast odczytywanie w celu wytknięcia kogoś palcem dla utrwalenia swojego poczucia własnej lepszości. Przed czymś takim zdecydowanie bym przestrzegał, a jest niestety całkiem łatwym, żeby utkwić w czymś takim, a wówczas ani nasze odczyty nie będą poprawne, ani też nasza postawa nie będzie właściwa. I przechodząc tutaj do skali masek, zaczynając od samego początku, czyli brak maski, ta wartość, którą chcielibyśmy osiągnąć prędzej czy później. Maska pierwsza, jej przykład podałem na samym początku. Tutaj jeśli kogoś takiego mamy w gronie znajomych, absolutnie bym się tym nie przejmował. Nie wpadałbym na pewno w paranoję, szukał jakiegoś odcinania się od tej osoby. A raczej możemy po prostu, co jest wskazane, dać jej wsparcie po to, ażeby ta osoba już żadnej maski nie potrzebowała względem nas zakładać. A pamiętajmy, że my też Jezusami nie jesteśmy. Dopiero, przynajmniej według mnie, jakby pierwszy sygnał ostrzegawczy, to jest trzecia maska. Taka osoba już zaczęła gdzieś tam zauważać, że zakładanie maski przynosi jej jakieś korzyści. Maska ta potrafi być już coraz bardziej wyrafinowana, trudniejsza do przejrzenia i taka osoba już nigdy nie wiadomo, w którą stronę ona pójdzie. A już kolejna maska. Tutaj zaczynają się maski, jak widać, tak zwane czarne. I oczywiście im dalej do końca skali, tym gorzej. Takie osoby zawsze będą dążyły do tego, aby nas oszukać, wykorzystać, odnieść swoje cele naszym kosztem. Natomiast już przy samym końcu skali, czyli tutaj, gdzie mamy zdrajcę, czy też mistrza ceremonii zła, mamy wręcz osoby, które będą się pastwić naszym kosztem, czerpiąc satysfakcję z samego niszczenia nas. Odczytywanie innych na skali masek jest szczególnie ważne, jeśli mamy do czynienia z osobami, które szerzą treści o tematyce duchowej. Na przykład mające własny kanał YouTube o takiej właśnie tematyce. A szczególnie osoby, które, jak twierdzą, wprowadzają innych w medytację. Podobnie jak chirurg przeprowadzający na nas operację, jemu oddajemy do dyspozycji nasze serce, nasze organy wewnętrzne. Tak w tym przypadku ludziom takim, którzy, jak twierdzą, wprowadzają nas w pewne stany, wprowadzają nas w medytację, oddajemy im do dyspozycji własne dusze. Podobnie jak chcielibyśmy zweryfikować kompetencje chirurga, któremu właśnie oddamy do dyspozycji nasze serce, myślę, że w tym przypadku warto, abyśmy poddali weryfikacji
osobę, która przemyca jakiekolwiek treści duchowe, bądź też chce przeprowadzać na nas taką operację pod względem energetycznym. Oglądając czyjeś wideoblogi, czy też tym bardziej wchodząc z kimś we wspólne medytacje, możemy odczytać sobie tutaj na tej skali, na przykład tutaj na zatruwaniu duszy, czy też aby coś złego z nami nie zaczyna się dziać, czy też nie dopływa do nas jakaś energetyczna trucizna. Ludzie starający się szerzyć swoje treści dla własnych korzyści, nie zaś dla dobra innych, zawsze będą starały się uzależnić innych od siebie. Będą szerzyły treści, których ludzie nie potrafiący się posłużyć skalami astralnymi, bądź też uruchomić własnego kontaktu ze światem duchowym, czy też wysokoenergetycznym, nie będą potrafili zweryfikować. I właśnie przez to, że nie będą owych treści potrafić zweryfikować, będą powracać po raz kolejny i kolejny na kanały tych osób, aby słuchać treści, o których usłyszeć i dowiedzieć się mogą tylko od nich. Tylko chciałam zaznaczyć, że w naszej, zaraz będę o tym mówić, o sektorach w galaktyce, natomiast w naszym sektorze mamy 3 główne rasy i to jest m.in. jaszczury, Nordmianie i Nordycy. Oczywiście treści szerzone przez te osoby będą zorientowane również na to, aby odwieść innych od prawdziwej pracy nad sobą, od sięgania w głąb siebie, od umiejętności posługiwania się własnym głosem wewnętrznym. Będą przedstawiać pracę nad sobą, czy też rozwój duchowy, rozwój świadomości pod kątem własnych projekcji. Co zaś więc będzie rozwojem duchowym według ezoteryków? To jest właśnie ten moment, kiedy wy się przebudzacie, kiedy zaczynacie szukać materiałów na YouTubach, słuchać różnych teorii spiskowych, czy szukacie różnych metod na rozwój. Będą też sugerować, że sięgnięcie po szczęście i dobro, czyli to, czym tak naprawdę jest rozwój duchowy, do czego zmierza, jest niemożliwe bez wcześniejszego opłacenia ich kursów ezoterycznych. Na czakrze serca wchodzę w to. Wchodzę, chcę, korzystam, wydaję na to pieniądze, czyli jakby zaczynam w siebie inwestować, przestaję się bać inwestować, bo na splocie słonecznym jeszcze jest ten etap, kiedy fajnie, póki jest za darmo. Dopiero wchodząc na trójkę zaczynamy inwestować w realne swoje pieniądze w siebie. Zaczynamy jeździć na warsztaty, na kursy, zapisywać się na różne dziwne, nie wiem, seminaria i tak dalej. Promować też będą struktury energetyczne, które już nie tylko poprzez urabianie słowne, ale pod kątem za pomocą, nazwijmy to, chirurgii energetycznej będą umożliwiać programowanie nas, kształtowanie naszego światopoglądu, naszego postrzegania świata. Struktury takie to czakry. I teraz wiele osób zbulwersuje się tutaj, no jak to czakry, przecież wszyscy mówią o czakrach, że jest to przecież coś, co istnieje, coś, co jest wskazane, czy wręcz niezbędne.
Co prawda, tak, jest to coś, co istnieje, jednak ezoterycy nie powiedzą nam już o tym, z czego to wynika, że jeżeli przez wieki ludziom będzie się programować wiarę w istnienie czegoś, to wówczas pewne struktury energetyczne potrafią rzeczywiście powstać. Podobnie jak będzie ludziom wmawiać się przez wieki, że Bóg istnieje tylko w Kościele, że jest to niezbędne, aby spotkać Boga, musimy do tego Kościoła chodzić. Wówczas ludzie będą te kościoły budować i te struktury kościelne powstaną. Co nie znaczy, że Bóg istnieje tylko w Kościele i wskazanym jest, aby struktury owe istniały. I tak jeśli przyjmie ktoś zasadność istnienia czakr, przyjmowania takiej struktury energetycznej, tylko dlatego, że miliony osób będą mówić o tym, że jest to wskazane, to spytałbym, czy przyjmie ta osoba również wierzenia o tym, że Bóg mieszka tylko w Kościele, tylko dlatego, że miliony osób, miliardy osób być może na całym świecie wierzą właśnie w coś takiego. Wyobraźmy sobie na chwilę wyimaginowaną rzeczywistość, gdzie ludziom wmówiono, że żyjąc na powierzchni Ziemi grozi im niebezpieczeństwo. Tak więc muszą oni schronić się w kanałach, w podziemiach, aby móc przeżyć, funkcjonować poprawnie. Ludziom, którzy już w tych kanałach się znaleźli, poprzez studzienki kanalizacyjne wpompowuje się trujący gaz. Wpompowując go w jedną studzienkę, czy też w inną, ma się dostęp jakby rozprzestrzenia się po całej sieci tych kanałów, podtruwając wszystkich, którzy tam się znajdują. Także niezależnie, czy skorzystamy z jednej studzienki, czy z innej, gaz zawsze dotrze do wszystkich rejonów sieci, podtruwając innych. Ludzie pod wpływem tych oparów, nie dość tego, że zostali podtruci, zmienia im się jeszcze świadomość, no i zaczynają twierdzić, że otwarcie tych studzienek, czy też powiększenie ich byłoby dla nich korzystne, no bo jest tu jakoś, no brakuje być może tlenu, więc pootwierają te studzienki, ażeby ten dopływ był lepszy, będzie lepiej nam się oddychać. Otwierają te studzienki, jakby udrażniają, a oprawca znajdujący się u góry wpompowuje oczywiście dalej swoje gazy. Energia płynie ku górze, do czakry drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i łączy się z wyższym ja, kwantum, Bogiem, kosmosem. Mogąc robić to jeszcze skuteczniej, bo przepustowość studzienek została w końcu powiększona. Ludziom jest coraz ciężej i ciężej oddychać. Postanawiają więc zwiększyć przepustowość studzienek jeszcze bardziej, żeby móc zaczerpnąć więcej życiodajnego tlenu. Powstają więc
koła, fan-kluby, różnych teorii na temat, jak wykuwać te otwory jeszcze skuteczniej, jak powiększać ich średnicę. Ludzie niemal obsesyjnie zaczynają szukać informacji na temat studzienek kanalizacyjnych i na temat wykuwania ich, powiększania ich średnicy. I błędne koło się zamyka. Przez myśl nie przyjdzie im, że zwyczajnie mogliby wyjść na powierzchnię i rozproszyć się. I nawet tam, jeśli owe podpruwanie będzie miało miejsce, to na wolnej przestrzeni i w momencie jeszcze, gdzie ludzie zostali nie skupieni w jednej grupie, tylko rozprzestrzenili się po większej powierzchni, to ta sama ilość trujących gazów nie będzie już miała na nich takiego wpływu. I takim modelem jest właśnie model człowieka rozproszonego. Przed przystąpieniem do skasowania czakr i sięgnięcia po wzór człowieka wolnego i rozproszonego energetycznie, nie wiedziałem do końca, jakich efektów czy jak wyraźnych się spodziewać. Okazało się, że umiejętność utrzymania harmonii energetycznej po wykonaniu tego, nazwijmy to, zabiegu, jest wyraźna. Oczywiście osoba będąca pod wpływem różnego rodzaju opętań, nawiedzeń nie odczuje tego tak wyraźnie. W przypadku takich osób oczywiście priorytetem najpierw będzie skasowanie właśnie czy to opętań, czy to nawiedzeń, a dopiero potem, moim zdaniem, wykonania kasowania czakr. Dopiero wówczas taka osoba będzie mogła odczuć w sposób wyraźny polepszenie swojego stanu energetycznego. Ja od siebie nie proponuję zawierzenia ani zwolennikom modelu człowieka rozproszonego, ani też zwolennikom czakr. Tym, co proponuję, to zawierzenie swojej wyższej cząstce. Niech każdy sobie sięgnie po to, co mu bardziej pasuje. Czy to jego wyższe ja, Bóg, wyższa miłość, zwał jak zwał. Oddajmy działanie tej wyższej cząstce. Jeśli owa wyższa miłość to działanie przepuści, proces się dokona. Jeśli nie, to nic się nie zmieni. Więc po uprzednim oddaniu się tej wyższej cząstce możemy przejść do działania, do którego odnośnik dałem gdzieś tam w karcie u góry. A już po wszystkim, jeżeli już potrafimy posługiwać się skalami astralnymi, możemy sprawdzić sobie, czy też wciąż mamy czakry, czy też przeszliśmy na model człowieka rozproszonego. Warto też sprawdzić sobie, czy i jak często owe działanie warto powtarzać, dlatego że szczególnie jeśli mamy w sobie silne oprogramowanie ezoteryczne, model czakr może mieć tendencję, aby odtwarzać się w nas na powrót. Skasowanie czakr nie uczyni z nikogo na pstryknięcie palca człowiekiem oświeconym. Ja również człowiekiem oświeconym nie jestem. Umożliwia ono jednak dalszą
pracę nad sobą i dalszy wzrost duchowy, czyniąc go na powrót możliwym. Umożliwia przejście z egzystencji szczura kanalizacyjnego, będącego obiektem eksperymentów oprawców ezoterycznych, a stanie się człowiekiem i sięgnięcie na powrót po swoją ludzką godność. A to już bardzo dużo. Do następnego.